No co jest? Tato, Windows to prawdziwy syf, nie chcę tego na moim kompie. Reklamy, śledzenie, a do tego sypie się jak cyberpunk na premierze. Ja mam już tego dosyć. Chcę Linuxa. Linux jest super, chociaż zależy, którą wersję wybierzesz, ale bądź ze sobą szczery. Czy odpalisz tam wszystko, czego potrzebujesz? Gry, soft do szkoły i to bez kombinowania? Pewnie nie. Ale wolę kombinować niż mieć system, który odwala cyrki i zamula po każdej większej aktualizacji. No ale czego się spodziewałeś po upośledzonej wersji Windowsa dla plebsów? Co? Mam przecież Windows Professional. Homey Pro to zapychacze dla mas, pełne reklam, głębokiej telemetrii, służące jako poligon doświadczany dla nowych błędów. Pamiętasz tę głośną aferę z funkcją Recall? Microsoft wymyślił sobie, że Copilot będzie robił zrzuty ekranu co 5 sekund. I trzymali to wszystko w niezaszyfrowanym pliku. Wystarczył byle jaki malware, żeby wykraść całą historię Twoich czatów, maili, czy nawet przelewów. No właśnie, pozostaje tylko Linux. Niestety też nie. Linux ma poważne problemy z fragmentacją. Brakuje im jednego wspólnego kierunku. Jest ponad 900 dystrybucji, z czego aktywnych około 300. Którą wybierzesz i jak długo będzie ona działać? Ludzie bezmyślnie powtarzają, że Linux lepszy, ale w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Przykład? Linux Mint. Tak rekomendowany system dla początkujących, a w naszym domowym laptopie nie obsługiwał nawet wentylatora. Czaisz? Wentylatora. Jak? Jak to nie obsługiwał wentylatora? Zwyczajnie, ten stał jak widły w gnoju. Przez to procesor dobijał do 105 stopni Celsjusza i komputer wyłączał się z przegrzania. Tak kilka razy i sprzęt ubity. Kaput, śmietnik. Najlepsze jest to, że problem dalej nie został rozwiązany. Co prawda na forach Linuxa powiedzą Ci, że trzeba było sobie skompilować kernel samemu. Tylko że fanatycy Linuxa zapominają o tym, że to system ma działać dla Ciebie, a nie Ty dla niego. To on ma pomagać w Twoim życiu i rozwiązywać przecież Twoje problemy, a nie, że żyjesz tylko po to, aby rozwiązywać problemy wewnątrz systemu. No zobacz, a mój nowy Asus ROG Zephyrus na ciekłym metalu topowy sprzęt za 15 000 złotych. Na Windowsie, bajka. Zainstalowałem dedykowanego pod niego Linuxa i co? Regulacja głośności nie działa. Jest albo głucho, albo dźwięk gra na całą mordę i aż wszystko trzeszczy. Nic pomiędzy. Spędziłem wiele godzin w terminalu, próbując całej masy różnych mikserów. Ich konfiguracja, spinanie systemem to totalny absurd i amator by sobie z tym nigdy nie poradził. I w zasadzie, wiesz co? To i tak dobrze, bo żaden mikser nie działa prawidłowo z tą serią laptopów, więc strata czasu. Lecz czekaj, ostatnio pojawiła się aktualizacja i już miałem nadzieję, że w końcu naprawili ten przecież, nie oszukujmy się, jakże durny problem. Ale nie, po aktualizacji Linux Nobara się zwyczajnie wysypał. Czarny ekran. Tak więc widzisz, dobrze, że miałem tableta z Windowsem pod ręką, bo pozwoliło mi to chociaż dokończyć projekt. Inaczej by mnie chyba z roboty wywalili. Domyślam się, że wywaliłeś tego Linuxa po tej chorej akcji. Oczywiście, że nie. Wystarczyła reinstalacja Linuxa i zablokowanie szkodliwych aktualizacji. Pewnie straciłem przy tym kolejne godziny życia tylko po to, aby znowu dostosowywać cały system do swoich upodobań, poinstalować programy, skonfigurować je i, jak widzisz, system znowu działa. Trzeba naprawdę nie mieć życia, żeby korzystać z tego Linuxa. To chyba Windows 9.5 był już lepszy. Że oni nie mogą się w końcu razem ze sobą dogadać i zrobić jedną, normalną, dobrą dystrybucję Linuxa. Dziecko, wszyscy na to liczą, ale póki co nawet się na to nie zapowiada. Każda dystrybucja ma swoje bolączki, niektóre krytyczne, inne mniejsze, ale i nawet te mniejsze potrafią być super turbo irytujące. Chociażby wiesz, że Windows ma coś takiego jak ClearType, które wygładza czcionki, sprawiając, że tekst wygląda dużo lepiej i tak nie męczy wzroku. No, podstawa, nie? To na tym laptopie z tym dedykowanym do niego Linuxem odpowiednik tej funkcji, zgadnij, też nie działa prawidłowo, przez to dłuższe czytanie sprawia, że oczy bolą, łzawią i przez Linuxa chyba będę zmuszony zacząć nosić okulary. Żenada. Czyli jesteśmy zgubieni? No, też nie do końca. Po prostu nie używaj Windowsa dla plebsu, używaj Windowsa dla Elite, czyli LTSC. Jest to czysta wersja od Microsoftu, pozbawiona reklam, syfów w menu start pokroju Candy Crush i nawet nie ma tam amerykańskiej propagandy w wiadomościach czy tych wszystkich widgetach. Zwyczajnie jest to system bez bloatware i szpiegowania. A, słyszałam o tym, ale to wersja Enterprise, czyli ta dla korporacji, nie? Skoro nie mają reklam, ani nie przetwarzają Twoich danych, cena sprzedaży ich firmom trzecim, to pewnie taka wersja kosztuje tysiące złotych i musi być niesamowicie trudno dostępna. I tak, i nie. Dzięki prawu Unii Europejskiej możesz legalnie odkupić klucz OEM i zamiast 1500
płacisz jedynie 58 zł. Tak tanio? Za najlepszą wersję Windowsa bez śmieci? Gdy na stronie sklepu GVG Mall dodasz już system do koszyka, to w polu kodu promocyjnego wpisz TMHD. Ten prosty zabieg sprawi, że cena zostanie obniżona o 30%. No fajnie, ale ja wiem, nie znam tej strony. Mój drogi, przecież cała rodzina ma Windowsa tylko z tego sklepu. Pierwszy raz kupowałem tam chyba w 2019, ale fakt, na wersję LTSC to przerzucamy się dopiero od ostatniego roku. Jeśli dobrze pamiętam, to na platformie Trustpilot mają średnio nawet ponad 4 gwiazdki. Jasne, byłoby więcej, gdyby ludzie potrafili wkleić klucz w odpowiednie miejsce, zamiast od razu marudzić, no ale sam wiesz jak to jest. Okej, jak to zrobić prawidłowo? Gdy już dokonasz zakupu, to na stronie sklepu przechodzisz do zakładki o nazwie Moje zakupione zamówienia i klikasz Moje klucze. Zaznaczasz go, kopiujesz, następnie wciskasz menu Start, wpisujesz ustawienia aktywacji, wybierasz opcję zmiany klucza produktu i wklejasz go w oknie aktywacji. Po kilku sekundach, gdy ten zostanie zweryfikowany z serwerem Microsoftu, system zostanie aktywowany. A co jeśli klucz nie zadziała? Rzadko się to zdarza, ale oczywiście niewykluczone. Na ich stronie po prawej znajduje się bąbelek pomocy. Krótko i jasno opisujesz problem. Jeśli możesz, to wysyłasz też screena, który ułatwi identyfikację problemu i pomogą od ręki. Czyli jeszcze jest ratunek dla ludzkości. Tak jest, więc jakkolwiek by nie malowali systemu Windows, to ten pozostaje jedynym, najbardziej uniwersalnym, najlepiej wspieranym i ku zdziwieniu wielu, jednocześnie najbardziej stabilnym systemem operacyjnym na całym świecie. Z najlepszym wsparciem sprzętowym i deweloperskim. No, ogromna szkoda, że Windows w wersji Home i Pro się tak popsuły. Linux dalej nie odnalazł wspólnego kierunku, ale całe szczęście Windows w wersji LTSC pozostaje obecnie jedyną sensowną opcją. Pamiętaj jednak, że LTSC pozbawiony jest nie tylko tych wszystkich śmieci, reklam i pierdół, ale domyślnie nie ma w nim też wielu komponentów, które Tobie, gamerowi, studentowi się przydają. Trzeba będzie je po prostu ręcznie doinstalować. No, zapytam ChatGPT czy Gemini, jak to zrobić. Na pewno ogarnę. Jak najbardziej. Doinstalowanie samemu 2 czy 3 komponentów do LTSC to wciąż bajka w porównaniu do całego tego cyrku, który trzeba odwalać przy Linuxie. Instaluję więc LTSC. I ta opcja aktywacji za 58 zł też jest strzałem w dziesiątkę. Pamiętaj tylko, że Microsoft ukrywa możliwość pobrania wersji LTSC, ale spokojnie, link do poradnika pobrania i instalacji znajdziesz w opisie pod tym filmem.